Witamy na PGA 2015. Wojtek Asterkowy z tej strony, obok mnie siedzi Jarosław Pasza, Jarząbkowski. Problemy. A mnie słychać chyba. Ale Jarka słychać, o, już nas słychać, no, w końcu. Dzień dobry wszystkim. Słychać cię, Jarek? Mnie słychać chyba. Mnie też słychać. Dziękuję, że przyszliście. Tak więc od początku. Witam wszystkich na PGA 2015 Poznań Game Arena, scena Twitch. Jestem Wojtek Aster-Komincz, ze mną jest Jarosław Pasza Jarząbkowski. Pasza biceps. Pasza Biceps, właśnie, Pasza czy Pasza Biceps? Pasza biceps. Pasza Biceps. Co tam, panie Jarku, słychać? Wpadłem do was, bardzo dziękuję, że przyszliście takim licznym gronem. Ale gorzej się stresuję niż będąc przed monitorem i streamując grę. Nie wiem czemu. Przyszedłem na godzinę, bo mamy dzisiaj dużo meczów oficjalnych. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że jakoś pójdzie, ale pamiętajcie, nie obstawiajcie za dużo nas. To z kim dzisiaj gracie? Dzisiaj zaczynamy o 18 godzinie. Będę grał z Poznania od Filipa z domu bodajże. Dzisiaj mecze. Mecz zaczynamy z Envy na Dust 2. To nie jest nasza ulubiona mapa. Będzie ciężko na pewno. Później przejdziemy na niemiecką Pentę bodajże. Będziemy też grać z TSM chyba. A czwartego przeciwnika nie znam. Wszyscy wiemy, że ostatnio byliście właściwie w Australii. Opowiesz nam, jak tam wygląda? Kurde, tak naprawdę to dłużej w samolocie siedziałem niż byłem na turnieju. 24 godziny lecieliśmy, to masakra. Kurczę, to całkiem sporo, 24 godziny. Tak, no. Za przeproszeniem to był bardzo, nie będę przeklinał tutaj, to był bardzo ciężki lot, ale fajnie, że wygraliśmy, no. Bo to wszystko mi odzwierciedliło. Szczęśliwie wróciłem do kraju. A właśnie jeśli chodzi o twoje rozgrywki, ciężko być progamerem, ciężko streamować, ciężko jeszcze utrzymywać rodzinę. Kiedy ty znajdujesz czas na to wszystko? I na siłownię jeszcze oczywiście. Staram się spać jak najmniej, w sumie śpię po 3-4 godziny, żeby na wszystko ogarnąć. Ale czasem wyglądam jak zombie chodzące, ale jakoś nie wiem, daję radę, dobre kremy stosuję. To powiedz mi, ile wy mniej więcej dziennie ćwiczycie? W sensie w CS-a. Na siłowni też. Nie wiem, to jest 400 godzin, nie wiem, ja siedzę przed kąpem jak, nie wiem, jak wół taki, to jest, nie wiem, to jest... Staram się pogodzić wszystko razem, siłownia, sport, rodzina. To jest bardzo ciężkie, no i mi się wydaje, że to jest dużo cięższe niż od normalnej roboty. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to jest ciężko. Na pewno jest to wszystko bardzo ciężko pogodzić ze sobą, bo to jest tak jakby twoja praca, jakby nie było, tak? Counter-Strike jest twoją pracą, więc musisz pogodzić pracę, musisz pogodzić rodzinę, streamowanie, wyjazdy, przede wszystkim mnóstwo wyjazdów. No, mam nadzieję, że w przyszłym roku tych wyjazdów będziemy, jak powstaną jakieś ekskluzywne ligi, bo na tą chwilę to nie mam czasu na nic po prostu, nawet na siłownię, która była moją pasją od zawsze. Więc te kilogramy lecą, zawsze na fast foodach, na tych wyjazdach lecimy, więc ciężka sprawa. A powiedz mi, odnośnie zostania progamerem w CS-a. Wielu graczy chce zostać progamerem, natomiast nie każdemu to się udaje. Jakieś rady może dla takich początkujących graczy, którzy grają bardzo dużo, ale z jakiegoś powodu się nie wybijają. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim nie można się poddawać. Zawsze się na naszej drodze trafią idioci, którzy będą nam w tym przeszkadzać. Jak będzie człowiek konsekwentny, będzie się starał zbierać najlepszych ludzi, jeśli jest przede wszystkim mądry i będzie dążył do celu, to mi się wydaje, że jest bardzo ciężko. Mi się wydaje, że ciężej jest się wybić w grach komputerowych niż w piłce nożnej, w jakimś innym sporcie. To jest... Będzie mega trudno, pamiętajcie, ale jest do zrobienia. W ogóle cały e-sport, cały gaming bardzo szybko się rozwija na przestrzeni lat. Czy uważasz, że gry komputerowe, czy będzie można jeszcze bardziej rozwinąć gaming i e-sport? W sensie, co uważasz o e-sporcie, o gamingu, bo bardzo się szybko rozwija. Czy uważasz, że będzie jeszcze mocniej się rozwijał, czy już powolutku docieramy do takiego punktu, gdzie stoimy w miejscu? Myślisz, że będzie się jeszcze rozwijał? Mi się wydaje, że to będzie największa branża, już jest największa na świecie. W Polsce to jest po prostu już wariactwo, z którego bardzo się cieszę. Ostatni raz tutaj byłem bodajże 7-8 lat temu na PGA. To przewijało się, kilka osób sobie chodziło, większość to było ludzie zajmujący się sprzątaniem i sprzedawaniem hot dogów.
a dzisiaj widzę prawdziwych pasjonatów, którzy są naprawdę zajawkowiczami, którzy dążą do celu i no, będzie po prostu rosło to w siłę. Polska ma największe predyspozycje do tego. A wracając jeszcze do CS-a, jak zaczęła w ogóle się twoja kariera? Gdzie był ten taki pierwszy punkt, gdzie zacząłeś grać i później z dnia na dzień coraz więcej grałeś, coraz lepiej i jesteś tu, gdzie jesteś? Gdzie był ten taki początkowy punkt? Ogólnie to pochodzę ze wsi. To jest bardzo mała miejscowość, w której nie było żadnych perspektyw na początku, na nic po prostu. No, tylko się brało piłkę i się szło na park i się kopało. Gościu wpadł na dobry biznes, bo założył kawiarnię internetową, wziął jakieś tam gry sobie i w tym na szczęście był CS. No i postanowiłem tam trochę czasu przesiedzieć, zauważyłem, że jestem lepszy od innych. No i to był mój drugi dom od wtedy i tak się zaczęło. A czy grałeś jeszcze w jakieś inne gry oprócz Counter-Strike'a? Grałem w Diablo i w Quake'a. Ale rozumiem, że to tak for fun sobie. Czy chciałeś być progamerem w Quake'a? Bo kiedyś w Quake'a trójkę były różne zawody, WCG na przykład. Jakoś nie jarałem się nigdy fantastycznymi grami takimi. Wolałem bardziej odzwierciedlenie takiego, co może mnie spotkać w moim takim świecie, bo jak jakiś, nie wiem, terrorysta, jakiś antyterrorysta, jakieś bronie normalne, a takich wymyślonych bardziej gier nigdy nie byłem jakimś fanatykiem. A co uważasz o zbliżającym się Overwatch? Słyszałeś na pewno o tej grze. Gra Blizzarda, której nie może się doczekać bardzo dużo ludzi. Jest bardzo duży hype na tą grę i ludzie uważają, że to jest gra, która może trochę namieszać na rynku i potencjalnie zagrozić Counter-Strike'owi. Potencjalnie. Co o tym myślisz? Nie no, nie wydaje mi się, żeby ludzie grali w tą... Może będą chcieli pograć trochę, przetestować, ale... Jako my, drużyna, większość drużyn topowych chcieliby właśnie pograć sobie, spróbować tą grę, by popromowali trochę, to może coś z tego byłoby, ale na pewno nie w Polsce. Czyli uważasz, że Counter-Strike dalej będzie grą, która zasila nasze community, naszą społeczność e-sportową? W ogóle przecież tak naprawdę Counter-Strike Go od niedawna bardzo mocno się wybił. Od roku, od 2 lat jakoś tak, bo Counter-Strike Go istniał wcześniej, ale jakoś specjalnie nie wybił się, dopiero od jakiegoś czasu. Co było powodem takiego wybicia się? Takim głównym powodem było, że progracze zaczęli przechodzić, no i chwaląc tą grę. Na początku mi się nie podobało, było dużo błędów, nuda, ale ogólnie jak zaczęło coraz więcej być update'ów, zaczęliśmy się jarać z chłopakami i czemu nie grać dalej i tych ludzi dalej tam w CS-ie nie męczyć. A jak miałbyś porównywać CSa 1.6 do CSGO, jakie są największe różnice dla Ciebie? Bo na pewno inaczej się gra w 1.6, inaczej się grało, bo teraz się właściwie gra tylko w CSGO. Na pewno są jakieś różnice w gameplayu w 1.6 i w CSGO. Co jest takie, czym się najbardziej te dwie gry różnią? Nie no, wczoraj streamując sobie, tam ludzie na czacie pisali, żebym odpalił CSa 1.6. To odpaliłem, to miałem wrażenie, że jak w smole biegam. Jakby mi założyli betonowe buty, bo i granaty w ogóle latały z taką prędkością, że od każdych granatów byłem w stanie się odwrócić. CSGO jest taką szybką grą, trzeba mieć po prostu 4 razy bardziej skupionym być niż podczas 1.6. Czyli uważasz, że CSGO jest dużo cięższy od CS 1.6? Myśli się tak samo w tych grach, ale trzeba być bardziej skillowym w CSGO. Tym bardziej, że za czasów CSa 1.6 było dużo mniej drużyn, dużo mniej eventów i dużo mniejsza rywalizacja. Dalej była to duża rywalizacja, ale dużo mniejsza do tego, co posiadamy aktualnie. Więc teraz, tak jak powiedziałeś wcześniej, wybicie się w CSGO wymaga naprawdę mnóstwo pracy, mnóstwo ludzi gra w CSGO, ale nie każdy się wybija, bo to, że ktoś gra dużo, nie oznacza też, że gra dobrze, tak? Bo mnóstwo graczy po prostu grają dużo, starają się grać na wysokim poziomie, ale popełniają mnóstwo błędów. Co jest najczęstszym popełnianym błędem? Najczęściej popełnianym błędem to jest zaczynanie gry z 5 gościami, nie wiedząc o nich zupełnie nic. Trzeba tych ludzi poznać na początku, co ich interesuje, kim by chcieli być w grze, jaką rolę pełnić. Bo tak na łopa, na Jana takiego grać, przyjść, no to nie ma sensu. Trzeba się poznać z tymi ludźmi, zobaczyć, czego oni oczekują, czy mają chęci, czy są zmotywowani, żeby coś osiągnąć. Bo tak sobie pykać, to można sobie pykać, zależy kto co chce robić. Ja miałem cel jasny postawiony już po 4 miesiącach, że kiedyś będę na szczycie. Czyli mówisz, że bardzo ważna jest komunikacja, bardziej zrozumienie graczy, z kim się gra, tak? Ale z drugiej strony można zebrać 4 losowe osoby, z którymi będzie się grało, ale trzymać się cały czas nich.
Po prostu nie przeskakiwać tak jakby z innych na innych, jeśli chodzi o członków drużyny, tak? Najlepiej grać cały czas z tymi samymi. My się trzymamy z jedną ekipą już 6-7 lat. To jest kupa czasu, znamy się, no, więcej czasu z nimi spędzam niż z rodziną. Może to jest przykre. Ja bardziej o nich wiem więcej, oni o mnie niż czasem moja żona. Każdy każdego po prostu zna, okiem mrugnie każdy najmniejszy ruch, tak samo w grze jest. I widzę, jak na przykład Tas czy Neo robi jakiś ruch, to wiem, co on zrobi za 5 sekund później. To jest właśnie te polskie drużyny miały od zawsze ten problem. Minął turniej, zajęli ostatnie miejsce, odpadli, ktoś zagrał słabo, jakiś poszczególny gracz i go wyrzucali. Tak nie można, nigdy się nie osiągnie sukcesu. Ale zobaczyłem, że teraz właśnie drużyny starają się nie zmieniać żadnych graczy, nawet jak ktoś tam, nie wiem, ma najgorsze staty, robi najgorsze błędy, ma zły dzień, stresuje się, trzeba mu wybaczyć, wróci na pewno. Czyli mimo tego, że gracie razem i w cudzysłowie można powiedzieć, że pracujecie razem, to i tak jesteście bardzo dobrymi znajomymi. Właściwie przyjaciółmi można tak nazwać nawet. Znaczy przyjaciółmi to może za duże słowo, ale na pewno bardzo dobrze się wszyscy znacie i nie spędzacie czasu tylko w grze, w Counter-Strike'u, ale na pewno dużo czasu też spędzacie po prostu będąc ze sobą, tak? Robimy mnóstwo rzeczy ze sobą, nie tylko podczas gry. Chodzimy na imprezy, integrujemy się, zwiedzamy, robimy sobie jaja na wyjazdach z ludzi, z nas, więc jesteśmy jak rodzina, można powiedzieć. To nie jesteśmy przyjaciółmi, też dobrze powiedziałeś, możesz nas nazwać już przyjaciółmi, 100%. Są kłótnie, tak, jak w związku. Nieraz jeden nie ustąpi, drugi nie ustąpi, dojdzie do rękoczynów, ale na drugi dzień o tym zapominamy i mamy jeden cel, no. Trzeba wygrywać następnych, tłamsić w CS-a. Dobrze, Jarku, takie pytanie. Dlaczego biceps? Skąd się wzięła ta koncepcja na bicepsa? Dlaczego jesteś tak mocno utożsamiony z bicepsem? Skąd się to wzięło? No miałem strasznie, wszyscy się dziwili, czemu mam takie duże łapy, miałem kiedyś i gram w gry. No i tak jakoś chciałem się od wszystkich jakoś odciąć, wyróżnić od jakichś takich normalnych tych pseudonimów. Chciałem sobie nadać coś, co ludzie będą zawsze kojarzyli, będą utożsamiali to ze mną, taką wypromować sobie taką moją ekipę Team Biceps. Mam tych ludzi już od groma ze sobą, którym pomagam, oni mi pomagają. Staramy się być na bieżąco cały czas i właśnie tak powstał biceps. A powiedz nam, co tutaj robisz jeszcze na PGA? Bo z tego, co się orientuję, posiadacie własne stanowisko tutaj. No po kilku latach analiz na turniejach, rozkminek, aby fajnie było założyć własny jakiś sklep, własne ciuszki, zobaczyć na ulicy jakiś ziomuś i ma twoją koszulkę Team Biceps i z nim przybić piątkę, pogadać i miło bardzo. No i po kilku latach postanowiliśmy, że ostro zaczniemy. No i mi się wydaje, że będziemy świętować na turnieju za tydzień, bo jedziemy na Majora do Rumunii i tam będziemy rozmawiać, jak to poszło, czy jesteśmy zadowoleni, więc tak naprawdę to chcieliśmy podziękować tym wszystkim ludziom, którzy te koszulki kupili i będą nas wspierać, no jak przez całe życie zresztą. Jasne, właśnie, odnośnie wspierania. Polska społeczność, polscy widzowie. Uważam, że to jedna z najlepszych społeczności. Kibice, macie naprawdę świetnych kibiców. Co uważasz właśnie o polskich kibicach? Ja zawsze powtarzałem, gdzie nie byłem w wywiadach, na swoich streamach, że do największych firm komputerowych, żeby zorganizowali turnieje w Polsce zawsze, te największe, no bo ludzie są tutaj zwariowani i po prostu widać to po nich, że to żyją tym i mamy swoich kibiców. Ja jeżdżąc odwiedziłem już setki turniejów i widząc jak na przykład ludzie swoje drużyny, jak NIP jest w Szwecji, tam ludzie bardziej się cieszą, że ja przyjechałem do Szwecji niż NIP wychodzi, no to powinno im być przykro, a wychodząc tutaj w Katowicach na Spodek, to patrząc na miny NIP i reszty drużyn, no to było im bardzo przykro, że mają taką drużynę w Polsce, która jest bardzo szanowana i mamy takich kibiców, którzy są w stanie, no nie wiem, jak będzie wojna, to za nami pójdą. A powiedz nam jeszcze, jak się zaczęła twoja historia ze streamowaniem, bo streamujesz właściwie od września, jak dobrze pamiętam? Nie no, już chyba będzie 1,5 roku niedługo. Tak, dokładnie, bo od września tamtego roku. Nie mówimy oczywiście o tym wrześniu, bo ludzie cię kojarzą już od dłuższego czasu. Jak to się wszystko zaczęło? Nie wiem, ty mi pomogłeś. Znaczy, to swoją drogą, ale to ty chciałeś streamować, tak?
no postanowiłem, straciłem trochę motywacji, więc już ta gra była dla mnie, te treningi nie były tak ciekawe, granie deathmatcha, bieganie po serwerze, więc postanowiłem sobie postreamować, trochę się z ludźmi zintegrować. Fajnie jest z nimi porozmawiać ze swoimi jakimiś viewersami, wejść na testa i ich pouczyć grać, żeby poczuli trochę. Zapraszałem tam 3 prograczy, jak Olofmeistera, Getrighta i 2 dobierają od siebie z czatu. To bardzo fajna inicjatywa. Ja miałem z tego dużo fanu. Chłopaki z NIP-u i z Fnatic, którzy, nie wiem, kibice za nimi nie przepadają, bardziej się też zintegrowali z ludźmi. I dzięki temu, grając właśnie z fanami, odżyłem w grze, bo 2014 rok był dla mnie przełomowy. To po prostu byłem, nie chwaląc się to może bestią, to za dużo, tak? Ale nie wiem, czy można powiedzieć, że dzięki streamom odżyłem. Dalej się nad tym zastanawiam, ale tak powstała przygoda. Po prostu z dnia na dzień postanowiłem, czemu nie grać i też do tego nie zarabiać, tak? Jasne. Bądźmy No i szczerzy. wchodzimy wtedy jeszcze bardziej w interakcję ze swoimi fanami, z widzami, z kibicami, także jest to bardzo fajne. I jeszcze takie pytanie odnośnie streamowania. Czy da się jednocześnie ćwiczyć i streamować? Bo jako progamer wiemy, że treningi muszą być bardzo rygorystyczne, a streamując oglądają Ciebie ludzie, masz tą świadomość, że oglądają Ciebie ludzie i inaczej się troszkę gra. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czy da się ćwiczyć i streamować jednocześnie? Grać oficjalny mecz i streamować, no nie ma szans. To jest, w CS-ie trzeba być skupionym, nie wiem, przez każdą sekundę. A streamując mecze sobie właśnie, gram ze znajomymi, jakieś FPL-e teraz, te Faceity, to jest bardzo ciężko. Czytam, co ludzie piszą, tutaj dostaję jakieś donacje, jakieś subskryberów, witam ludzi na czacie. To już nie ten poziom. To zawsze człowiek będzie grał słabiej niż na normalnych, takich oficjalnych meczach z drużyną. Okej, dzięki wielkie. My jeszcze mamy dla Was parę gadżetów do rozdania z Twitch. Z Jarkiem rozrzucimy Wam tutaj, także szykować się. Bierz mikrofon. A więc, Jarku, bluza, Też taką mam, ale fioletową. rzucaj. Co my tu jeszcze posiadamy? Posiadamy tyle gadżetów. Co prawda niewiele, bo wszystkie właściwie rozdaliśmy wczoraj, także mamy ostatki tutaj. Także z Jarkiem Wam rozdamy. Ale to bardzo fajna bluza. Proszę. O, nie rozerwijcie tylko jej. Mamy jeszcze takie torby Twitcha. Takie reklamóweczki. I hop. Sam używam takiego worka na siłownię. Ostatnia bluza. Do kogo pójdzie Rzucę ostatnia jak bluza? najdalej. Dobra, Jeszcze dziękuję. mamy parę takich opasek do rozdania. Także też można rzucić. O kurde, ale słaby rzut. To jeszcze jedna pójdzie tam. Czy nam coś zostało? Zostało nam jeszcze zaledwie parę. Okej, wszystko rozdaliśmy. Jarku, przyjdziesz do nas tam na chwileczkę, żeby rozdawać autografy? Na chwileczkę wpadnę. Na chwileczkę, jakieś 10 minutek, 15, 20, Dobra. zobaczymy ile będzie tam, ile będzie czasu. Także zapraszamy wszystkich tam, Jarek będzie rozdawał autografy, jedyna taka okazja.